Cześć, witam słuchaczy w kolejnym odcinku C-Talks. Ja nazywam się Wojciech Dresz, jestem odpowiedzialny w firmie SE za Healthcare Life Science. W dzisiejszym odcinku goszczę Ewelinę Kozioł, specjalistkę, inżynierkę mechaniki i budowy maszyn Politechniki Śląskiej, ekspertkę Product Design Studio. Ewelino, proszę powiedz coś więcej o sobie. Dlaczego akurat ten kierunek, ta specjalizacja? Mechanika i budowa maszyn, taka nietypowa trochę dla kobiet. Tak by się wydawało i w praktyce faktycznie, bo jak się okazało na roku mieliśmy około 200 osób, z czego tylko 10 czy 15 dziewczyn. Także faktycznie. Mechanika i budowa maszyn. Produkt. Ja po prostu zawsze lubiłam produkt, jakąkolwiek pracę z nim, składać, rozkładać jakieś rzeczy ze sobą, sprawdzać w jaki sposób one są ze sobą połączone, więc to na pewno. No i tak to się potoczyło. Dążyłam do tego i... A co jest najbardziej pasjonujące? Jak już spojrzysz, wstecz, dlaczego akurat ten kierunek i czy uwiarygodniłaś się w tym, że to akurat jest to, co Ciebie pasjonuje? Wpływ na człowieka. Jakby produkt ma zawsze wpływ na człowieka, to jest jedno. Poza tym funkcjonalność, optymalizacja i do tego jeszcze zoptymalizowany kształt, więc chciałam mieć na to zawsze wpływ i czuję, że tak naprawdę mam. Więc to jest to, co spowodowało wybór tego kierunku i to jest to, co jest u mnie dalej siłą napędową do działania. Ja zawsze, jak myślę o product design, czy ogólnie o design, to jest ten aspekt piękna, ale to jest nie tylko. To jest całe aspekty związane właśnie z bezpieczeństwem, z funkcjonalnością, to o czym wspomniałaś, żeby była pewna ergonomia zachowana, prawda? Tak, dokładnie. Więc my jako użytkownicy, pierwsze co to sobie myślimy, jak coś tam wygląda. Ewentualnie jakie ma parametry, ale takie z perspektywy użytkownika. A pod spodem jest bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo projektowania, konstrukcji, bardzo dużo symulacji, wiele innych rzeczy. Co jest dla Ciebie najbardziej fascynujące w mechanice budowy maszyn, jeżeli mogę podpytać? Chyba ten wpływ i to, że widzisz, że to jest zauważalne i to ma bezpośredni kontakt potem z użytkownikiem. Że to ma wpływ na nas, na ludzi w jakiś sposób. No bo ten merchandising, wchodzisz do sklepu, no i myślisz sobie, że coś masz kupić, no fajnie. Natomiast te wszystkie półki, oddzielacze, te wszystkie rzeczy, które są w koło, ktoś to musiał zaprojektować. No i później z tego korzystasz. Jak jest dobrze zaprojektowane, no to kupujesz, cieszysz się, nie przeszkadzają ci różne rzeczy w sklepie. A z drugiej strony te samochody. No, ja zajmowałam się projektowaniem lamp, zaczęłam od konstrukcji typowo. No więc tam, jeżeli chodzi o same lampy, no to wiesz, później jedziesz sobie tym samochodem na drodze i widzisz te lampy zaprojektowane, więc cieszysz się tym efektem, który jest na drodze. No a poza tym one też akurat pod kątem bezpieczeństwa są istotne, nie? No bo jak się jakiś stop nie zaświeci, a auto zacznie hamować, ktoś nie zauważy, no to jest to groźne. Spora odpowiedzialność i właśnie dlatego zaprosiłem Ciebie do odcinka, bo chętnie chciałbym poznać zarówno Twoje doświadczenie ogólnie, jeżeli chodzi o mechanikę, czy też budowę maszyn. Jak najbardziej podpytałbym chętnie o nasze projekty związane z healthcare, ale tak jak wspomniałaś, byłaś związana z obszarem automotive, z aspektem bezpieczeństwa lampy, co przekłada się też na użytkowników, na bezpieczeństwo w ruchu, więc powiedz więcej, jeżeli chodzi o sam aspekt bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o projektowanie lamp, design, bo to nie tylko piękno samej lampy, ale również bezpieczeństwo, o czym sama powiedziałaś. Dokładnie. Tak w zasadzie zaczyna się od kolorów tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o światła, które są z tyłu, no to też jest określona tylko gama kolorystyczna. Biały może być tylko wsteczny kolor na przykład z tyłu. Więc jak widzimy czasami na drodze jakieś przerobione samochody, które są troszeczkę jak choinki, no niekoniecznie, tak? Nie jest to do końca bezpieczne. Nie powinny się pojawić takie samochody na drodze. No ale poza tym bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o takie lampy samochodowe, w ogóle każda branża jest związana w jakiś sposób z bezpieczeństwem. Przy czym takie automotive i healthcare, one są mocno nastawione Szczególny nacisk, prawda? Na bezpieczeństwo. Tak. Znaczy, są oczywiście też kolejne inne, natomiast skupiając się na tych dwóch, no to chociażby taka lampa samochodowa i kształt, poza tym, że tam funkcjonalność, wiadomo, i te kolory gdzieś tam wewnętrznie, jak to powinno zostać zbudowane, zewnętrze. To jest takie coś, co jest dla nas namacalne. Jest taka zasada R25 i ona polega na tym, że
promień zewnętrzny lampy, właściwie całego samochodu, nie może być mniejszy niż 2,5 mm. Okay. No i to jest kluczowe, to jest istotne, stąd nie mamy na drogach, wiesz, takich samochodów ostrych, po prostu szpiczastych igiełek, tylko takie bardziej jednak obłe kształty, nawet jeżeli są jakieś takie nie wiem, nietypowe projekty, no to i tak są uproszczone. Poza tym sama konstrukcja, sama budowa też tego korpusu, może dużo osób o tym nie wiedzieć tak naprawdę. W momencie zderzenia przednie reflektory powinny się wyłamać, żeby ograniczyć tą siłę zderzenia z potencjalnie człowiekiem, bo to przede wszystkim I przy okazji nie poranić, prawda? To jest też aspekt no, bezpieczeństwa, w szczególności ważny, żeby te kąty były obłe, jak Dokładnie. ja to rozumiem. Dokładnie tak. A przenosząc to na healthcare, w healthcare, może tak, w automotive mamy crash testy i to tak jakby namacalnie faktycznie sprawdza to bezpieczeństwo pod kątem zderzenia z człowiekiem, czy tam ochrony też użytkownika w środku. Natomiast jeżeli chodzi o healthcare, no to tutaj mamy cały, wiesz... normy ISO. Tak, certyfikacje, mamy badania kliniczne, to jest bardzo wymagające. No i poza tym, że na samym początku procesu, wiesz, robimy całą analizę wymagań, analizę norm, czy ten produkt spełnia to wszystko, robimy wszystkie założenia, później robimy symulację do tego, no to na sam koniec tak czy tak musimy zrobić testy. To jest kluczowe tutaj, tak? No wtedy dopiero potwierdzamy, że coś faktycznie działa i można to wprowadzić na rynek. Dobrze o tym słyszeć i właśnie jak wspominasz o bezpieczeństwie, o healthcare, mamy wspólne projekty. Podzielisz się kilkoma najciekawszymi z Twojej strony? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to bym powiedziała chyba o takim ostatnim projekcie. Jest niesamowicie interesujący, a mianowicie robimy takie symulacje pracy obszaru roboczego ramion robota operacyjnego. I to jest ekstremalnie ciekawe, tak? No bo... Chodzi o samą ergonomię, kwestię samej przestrzeni. Tam jest wiele aspektów. To jest robot do operacji laparoskopowych, czyli jest tak naprawdę jedno wejście do ciała człowieka. Tak wyobrażając sobie, no to masz człowieka na stole operacyjnym, jego brzuch jest taki napompowany, bo przy operacji laparoskopowo tak to wygląda. Wprowadzasz w jedno, no może być kilka otworów, ale powiedzmy, że w jedno miejsce takie narzędzie z tego ramiona robota. No i teraz tak, z jednej strony ten zakres pracy wewnątrz ciała ma być jak największy, jak najwięcej dostępu ma mieć osoba, która przeprowadza już tą operację. Natomiast z drugiej strony są też te osoby obok. W trakcie operacji mamy też wszystkie osoby, które pomagają w trakcie i one muszą pomiędzy tymi ramionami też się przemieszczać bezpiecznie. Więc musimy z jednej strony mieć jak najszerszy zakres, malutki ruch tak naprawdę powoduje ogromny ruch tego ramiona na zewnątrz, a jednocześnie no i one nie mogą ze sobą oczywiście być w kolizji, tak? Tu musimy to zapewnić, żeby tu było wszystko w porządku. A z drugiej strony, jeżeli zdarzy się, że w tym polu operacyjnym, w zakresie pracy tego ramiona robota znajdzie się no, personel, który pomaga, no to nie może mu się też nic stać, tak? Tutaj też musimy zapewnić, żeby tu było wszystko w porządku. Więc ekstremalnie wymagający projekt i bardzo ciekawy. A jeżeli chodzi o inne projekty, które razem nad którymi pracujemy, to które jeszcze byś wymieniła? Na przykład Biko. To jest w ogóle ekstremalnie też ciekawe ze względu na sam produkt. Więc drukarka tkanek ludzkich. Na początku, jak to usłyszałam, to serio, naprawdę? Potem się okazało, że tak, dokładnie tego dotyczy projekt. Sama drukarka to jest flagowy produkt naszego klienta. Natomiast my musieliśmy do niej przygotowywać projekt obudowy, bezpiecznej obudowy, żeby ten druk faktycznie był użytkowy. Nie? Czyli całe warunki środowiskowe na zewnątrz, bezpieczne zamykanie, otwieranie wtedy, kiedy trzeba, miejsce na wszystkie odczynniki, które są tam gdzieś potrzebne w trakcie tego druku, zapewnienie też odpowiedniej wilgotności powietrza chociażby wewnątrz, tak? Więc tutaj no, bardzo ciekawy projekt. Ciekawy projekt też o tyle, jeżeli pamiętam, był też aspekt gazów, żeby odciągać, załóżmy, gazy, które tam się wydzielają.
dla bezpieczeństwa zdrowia osób pracujących przy tej maszynie, Tak, prawda? tak, no dokładnie. Dokładnie tak było. Jednym z obszarów, którym się interesujesz, hobby, pasjonujesz prywatnie, to jest obszar well-being, wellness. Jednym z naszych wspólnych projektów jest właśnie projekt, gdzie mieliśmy do czynienia z kombinezonem, który poprawia swobodę ruchu, ruchliwość naszych pacjentów. Opowiedz o nim więcej. Dokładnie. Bardzo, to też jest bardzo interesujący projekt. W sumie wszystkie projekty z healthcare są ekstremalnie interesujące. Natomiast ten projekt też jest taki szczególny. Tam po prostu wizualnie wręcz widać tą radość. Poprawę życia, prawda, tych pacjentów. Dokładnie. Więc kombinezon zakładamy na siebie. On ma też takie dodatkowe urządzenie elektroniczne. Ono daje impulsy do ciała, więc osoby, które przez dużą część życia były zmuszone do tego, żeby korzystać z wózka inwalidzkiego, są w stanie wstać. I to jest po prostu tak widoczne i ta radość, więc to, co jest bardzo duże, no to cieszy, tak? Tego typu projekty. Bardzo. Muszę nawet powiedzieć, że rozmawiając z inżynierami, pewnie też tego doświadczyłaś, że oni sami byli zaskoczeni pozytywnie energią z pacjentów, że mogą funkcjonować normalnie, nie mają już takiej niekontrolowanej ruchliwości swoich mięśni, mogą wstać z wózka. To naprawdę cieszy, jest bardzo budujące. Dokładnie tak. Wiesz, tak wspomniałeś o inżynierach i co jest w ogóle takie istotne, jeżeli chodzi o te projekty, które są w obszarze healthcare, to, że inżynierowie czują taką odpowiedzialność na swojej pracy. Co robią, że ma faktycznie realny wpływ na to. Że ten projekt ma znaczenie, prawda? Tak, dokładnie. I z jednej strony ich to bardzo cieszy, widzą ten wpływ, a z drugiej strony tak chyba wewnętrznie wydaje mi się, że czują, że muszą się do tego tak bardziej przyłożyć, że to na pewno musi być takie dobrze zrobione. W tych czasach chciałbym Ciebie bardzo mocno spytać, jestem osobiście zainteresowany tematem wykorzystania AI w Product Design Studio. Jak Ty to odbierasz? Jest to bardzo chodliwy temat, tak bym powiedziała. AI w healthcare jest pomocny, jest istotny, jest używany. W pracy konstruktora może później, ale zacznijmy od tego, że sztuczna inteligencja, algorytmy AI są bardzo pomocne przy analizie bardzo dużej ilości danych. A tych danych w obszarze healthcare jest ogromna ilość. Trzeba je przeanalizować, one nam później dają informacje, w jaki sposób coś powinniśmy zaprojektować. Czyli sama na przykład motoryka ciała ludzkiego, prawda? Tak, dokładnie. Mamy też na przykład dane z samych zabiegów operacyjnych i na tej podstawie też już wiemy chociażby jaki zakres powinien ruchu wykonywać chociażby ten robot, o którym wcześniej mówiliśmy. Tych danych jest sporo. Samemu kiedy jeżeli sam człowiek je analizuje, no dużo czasu to zajmuje, a tak możemy mieć szybciej naprawdę już dobre rezultaty, bo to są konkretne dane, więc to tutaj bardzo pomaga w tym obszarze. A poza tym pojawia się, ale to już w sumie dość dawna, takie algorytmy uczące to chyba z 10 lat temu się już pojawiły w samej pracy konstruktora. Więc one przyspieszają, optymalizują. A to są kwestie podpowiedzi, jak pracuje konstruktor? Tak, dokładnie tak. To też ma w sumie dwa wymiary, bo zaczynając od samej konstrukcji, jak konstruktor projektuje, to sztuczna inteligencja uczy się jego pracy i podpowiada, jakie narzędzie powinien wykorzystać w danym momencie. Albo może nie tyle powinien, ale może, że ona się tego spodziewa, więc w ten sposób może mu na przykład pomagać. A z drugiej strony, no więc tu generalnie przyspiesza bardzo. Kwestia efektywności, prawda? Tak, dokładnie. A z drugiej strony jest ten obszar symulacji. I on jest też niesamowicie interesujący, dlatego że w tym obszarze pomaga przede wszystkim konstruktorzy, tacy projektanci, oni są bardzo kreatywni, ale wiesz, masz czasami taki moment, że no kurczę, już jesteś naprawdę gdzieś na limicie, już ci się kończą te pomysły, już porozmawiałeś z tyloma osobami, a dalej coś czujesz, że jeszcze to nie jest to. I w tych momentach pomaga ta sztuczna inteligencja, ponieważ tam, jeżeli sobie dobrze te parametry graniczne określisz, ona jest w stanie zaproponować tobie inne rozwiązanie. Takie, o którym się po prostu wcześniej nie pomyślało. Albo zoptymalizować jakiś projekt, tak, żeby był też wykonalny. No, jakby
możliwy do wyprodukowania. Do tego jeszcze dążymy, tu jeszcze różnie z tym bywa. No, tak czy inaczej, moje przemyślenia, moje obserwacje są takie, że ta sztuczna inteligencja przede wszystkim nam pomaga. Ona przyspiesza, poprawia kreatywność, pomaga w kreatywności, przyspiesza tą pracę, optymalizację procesów, więc tutaj bardzo bym chciała, żeby była jeszcze szerzej używana. Musimy się też do niej przekonać, musimy jej zaufać, musimy ją sprawdzić, musimy jej doświadczyć. Okej. A czy widzisz, że klienci coraz częściej podpytują o wykorzystywanie narzędzi AI w ramach właśnie współpracy, żeby wręcz zachęcać do wykorzystania? Tak, widzę taki trend, taką tendencję. W większości przypadków podpytują nas, w jaki sposób możemy im pomóc, żeby ich zespoły zaczęły korzystać z tych narzędzi sztucznej inteligencji. Knowledge sharing, własne doświadczenia, tak żeby efektywniej dostarczać projekty. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Mamy też takie zapytania, gdzie nawet celem takiej współpracy jest to, żeby aktywnie tą sztuczną inteligencję wdrażać do projektów. Chciałbym Cię jedną rzecz podpytać, która jest dla mnie bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o sam aspekt związany z FDA-em i recallami. Bo to w naszym świecie, świecie healthcare'owym, jest super istotna sprawa i ma bardzo duże przełożenie na kwestie product designu, ma przełożenie na kwestie mechaniki. Czy słyszałaś o ciekawych case'ach, które chciałabyś tutaj przywołać? W szczególności z naciskiem, jak ważna jest product design, czy sama mechanika i konstruowanie w odpowiedni sposób. Wspominałaś o lampach, chciałbym Ciebie podpytać właśnie o healthcare. No, zdarzają się niestety takie projekty. Tak, więc jest jeden taki produkt, ostatni, bym powiedziała, głośniejszy. Tak, bo to są tematy rynkowe, do których chcesz nawiązać, tak, prawda? tak, dokładnie. No, jakby każdy sobie może wyszukać gdzieś bardziej szczegóły tego dotyczące. Generalnie tak prostym językiem mówiąc, naczynia krwionośne czasami musimy zablokować przepływ w nich. W niektórych przypadkach. Jest taki produkt, taka rurka, najprościej mówiąc rurka, którą umieszczamy właśnie w takim naczyniu krwionośnym, żeby je zablokować. No i wiadomo, jest to małe, konstrukcja jest malutka, tak? Jest to jednocześnie kluczowe. Z jednej strony jesteśmy tacy sami, a z drugiej strony każdy jest inny. Tak. Testy wykonujemy w środowisku jak najbardziej zbliżonym, no ale w praktyce różnie może być, tak? Więc tutaj akurat ta konstrukcja nie była najlepsza i ta rureczka odkształcała się mechanicznie, faktycznie. Więc ona mogła prowadzić wręcz do udaru, nawet w najgorszym przypadku do śmierci i no tutaj to taki bardzo głośny I to właśnie przypadek. podkreśla ważność aspektu mechaniki, zaprojektowania, weryfikacji, prawda? No i oczywiście możemy psioczyć na standardy, certyfikacje, procedury, no niemniej one tutaj mają na celu zabezpieczać i zapewnić, że produkt będzie dobrej jakości. No niemniej zawsze może się wszystko wydarzyć, więc tak, fajnie, dokładnie. że akurat ta mechanika tutaj jest na tyle istotnym aspektem, że warto na nią zwrócić uwagę i rozwijać, prawda? Tak, żeby to w ramach testów, w ramach sprawdzeń, żeby spełniało swoją funkcję długoterminowo. Tak, tym bardziej, że wiesz, takie produkty, jeszcze jeżeli coś ma być wewnątrz ciała człowieka, Tak. no one też nie mogą one muszą być neutralne dla organizmu człowieka. Jak sobie myślimy o innych produktach, no to gdzie my mamy z tym styczność? I tak jesteśmy, wiesz, ubrani, to tak niekoniecznie. Może jeżeli coś generuje jakieś gazy, tak, no to może się zdarza, że gdzieś tam możemy wdychać, nie? Ale te produkty, które są w obszarze healthcare, no to pod tym kątem są bardzo kluczowe, więc sam materiał, z którego już coś wytwarzamy, tutaj jest też kluczowy, nie? I z jednej strony właśnie ta neutralność dla człowieka, a z drugiej strony jednocześnie wytrzymałość albo elastyczność, różnie, tak? To tu zależy
w którym kierunku gdzieś idziemy. O jeszcze jedną rzecz chciałbym Ciebie podpytać. Rozmawialiśmy o Twoich hobby. To nie tylko rzeczy związane z motocyklem, sport szeroko rozumiany, ale również well-being. I chciałbym to połączyć z healthcarem, ponieważ no, mamy projekty związane chociażby z protezami, prawda? Ale jeżeli chodzi o well-being, to są wszystkie urządzenia, które służą nam do odpoczynku, do relaksacji, do poprawy jakości życia. I chciałem się Ciebie podpytać, gdzie tutaj jest miejsce na mechanical design, product design. Czy widzisz ciekawe przypadki zastosowania? Och, wszędzie, wszędzie. Przecież chociażby zegarek Tak. codziennie nosimy, tak? Nasz wearables, tak. Tak, śpimy z nim i on zbiera nasze parametry snu. Okej, możemy z tym nic nie zrobić, ale możemy na to spojrzeć i możemy zareagować. To jest typowo mechaniczny produkt. Oczywiście ma dużo elektroniki, software'u, tak? Tutaj ta analiza gdzieś tam idzie dalej. Natomiast jakby nie było mechaniki, no to po prostu go nie założymy na rękę. Mamy przeróżne czujniki na ciele. Podczas chociażby jakiegoś takiego biegu możemy z tego korzystać. Mamy też te protezy. Przecież zaczynało się od takiej, wiesz, super ekstra prostej protezy, która w uproszczeniu mówiąc to była kijkiem z miską i do tego się wkładało nogę i wiesz, mocowało się tylko jeszcze skórzany pas na udzie, żeby się to trzymało. A teraz poszło już to do tego, jakby jesteśmy tak daleko, że z jednej strony te protezy, one wyglądają już tak, że ciężko ci jest odróżnić, czy to jest realnie kończyna taka, wiesz, fizyczna, czy to jest proteza, a z drugiej strony poszliśmy o krok dalej i chociażby na takiej paraolimpiadzie, przecież paraolimpijczycy mają protezy, które są tak zaprojektowane, że są w stanie szybciej biegać niż biegacze tacy, no, którzy tych protez nie mają, nie? Tak. To bardzo daleko poszło. No i to jest czysta mechanika. Zgadza się i to ja załóżmy słyszałem o projektach, gdzie załóżmy wspomaganie snu, jakieś maski, czy jakieś koce, czy materace, które mają mechanikę, pompy, tam się jakieś ciecze przelewają i tak dalej. No, sporo jest aspektów, które też są związane z ludzkim życiem, żeby się tam nic nie stało, odleżyny i tak dalej, więc sporo zależności, przez to jest to ciekawe, pełne wyzwań, prawda? Tak, dokładnie. To jest też produkt, o którym musimy myśleć w kontekście użytkownika i używania tego użytkownika bardzo mocno, bo chociażby z jednej strony są, jak pomyślimy o tych urządzeniach operacyjnych, to musimy je zaprojektować tak, że w środowisku operacyjnym nie może nic kapać, nie może nic się gdzieś pojawić w tym polu operacyjnym, a jednocześnie te urządzenia muszą być czyszczone odpowiednimi środkami, które są dość takie, może nie żrące, ale no, jakby nie są delikatne, bo musi to być faktycznie sterylne. A z drugiej strony chociażby taki zegarek musimy zaprojektować tak, żeby on był szczelny, no bo musimy go umyć, tak? Nie możemy po prostu cały czas chodzić i nic z nim nie robić, no bo my się cały czas pocimy, skóra nam się ściera. Albo taka maska do spania. Przecież też musimy mieć możliwość, nawet jeżeli ona ma jakieś dodatkowe czujniki, musimy mieć możliwość wyprania jej. No tak jak wszystkie rzeczy, które na sobie nosimy. Chociażby jak w tym przykładzie projektu z kombinezonem, prawda? Tak, dokładnie. Trzeba wyprać, tam mamy elektrody, te elektrody mogą się przerwać, no mamy tam napięcie, co prawda niskie, ale jest, no niemniej trzeba uważać, bo gdzieś może przechodzić w okolicach wrażliwych, organów kluczowych, prawda? Tak, dokładnie. No przez to aspekt mechaniki, product design jak najbardziej istotny. Tak, jak najbardziej. Albo dopasowanie w ogóle do użytkownika, bo wiesz, mamy różne osoby. I teraz do każdej z tych osób musimy dopasować ten produkt, że czasami są to, wiesz, dopasowujemy to w ten sposób, że jakieś wymienne fragmenty dodajemy, które w zależności od tego, czy ktoś jest wyższy, niższy, grubszy czy szczuplejszy, to gdzieś to w jakiś sposób dopasowujemy. Natomiast są też takie, które no, w zasadzie każdy jest na tyle duża ta regulacja, no musimy o tym pomyśleć zawsze. To nie jest takie proste, wiesz, no lampę do samochodu, no to masz jeden model, czy tam ewentualnie następny, musisz mieć to samo otoczenie, wkładasz, wyjmujesz, tyle. A tutaj jednak jest więcej do przemyślenia. Bliżej ciała, prawda? Tak. Wino, ja bym chciał Tobie bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę. Chciałbym Cię podpytać, gdzie można Ciebie spotkać, gdzie można Ciebie skontaktować?
Najprostsza droga, no to wiadomo przez stronę internetową. Tam w zakładce Engineering Services po rozwinięciu znajdziecie kolejne podstrony, więc tam się znajduje. Jest tam kontakt do mnie, więc można bezpośrednio do mnie napisać. No a poza tym, no to na siłowni, więc to zapraszam do kontaktu. Poza tym, kiedy wiesz, przemieszczam gdzieś się parkami wrocławskimi, bo na co dzień jestem we Wrocławiu, czy to jakieś koncerty gdzieś, na jakich bywam, wszędzie. Jak najbardziej, więc zachęcam bardzo serdecznie do kontaktu. Ja chciałbym bardzo podziękować za dzisiejszy odcinek. Zachęcam do śledzenia serii Sea Talks i do usłyszenia. Cześć!